It's like a glitch I can't control. Someone's fucking with my dough. Kind of voodoo shit, you know. You know, you won't find me tongue-tied. No witness on my side. Harmonies when I cry. This stuff makes me nauseous. Losing what they taught us. Gotta tread real cautious. But I go back to default. I go back to default. I go back to tańczymy na tym piachu solidnie. Dobra. Czasem jak się wjedzie w kolejne po jakimś koledze, to jedziemy jak po sznurku. Natomiast tutaj znowu mamy, widzicie? Nie na żarty piach. Dobra. Gazu i do dechy. No może nie do dechy, ale dobra. Trzymamy fason, omijamy drzewko. Jezus, jakie tu są piachy. Tańczymy. Tak coś właśnie czułem, widzicie, pamiętałem, że tych piachów dzisiaj nas sporo czeka. O, nie chcemy w te drzewka wpaść, to by bolało. Patrzę na mapę szybko, zaraz odbijemy w prawo. Dobra, tu i w lewo. No w lewo. Mać. No to pierwsza gleba zaliczona. Co tu się wydarzyło? Zobaczmy, przeanalizujmy to. No tu głęboki piach. Dostała najbardziej ręka. Ale nie skręcona na szczęście, zaraz do siebie dojdzie. Złapiemy trochę siły i podniesiemy maszynę. No kurna, myślałem, że mi się uda całą trasę bez wywrotki załatwić. No nic, ale nie mogło być tak pięknie. Dobra, podnieśmy cię, dziadyku. Stoisz? Dobra. Auć. O, hamulec fajnie dostał. Widzicie, to jest dźwignia mojego hamulca. O, i tu quadlock też dostał, widzę, nieźle. Całkiem. No dobra, moi kochani, pozbierałem się. Po tym wszystkim. Ręka już tak nie boli. Zjadłem, napiłem się. Kurna. Taki byłem hop do przodu, widzicie? Skończyło się jak się skończyło, ale tak. Naprostowane. Myślę, że pod butem będzie gitara. Muszę chyba kupić zapasową tą część skórna, bo żeby nam to zaraz nie pękło w pizdu. To się kupi zapasowe. W każdym razie próbowałem zanalizować, co tu się stało. Nie pamiętam, czy jechałem na siedząco. Jeśli jechałem na siedząco, to był ten błąd.
bo tutaj widać ten ślad w tym miejscu. To jest to, gdzie przód mi uciekł. Tędy szedł tył, tędy szedł przód i przód w tym miejscu stracił przyczepność i na tym polecieliśmy. Korzonek to jest do tyłu. W każdym razie nic. Tam wylądowałem głową. Nic. Pakuję się, jedziemy dalej. Oby już bez przygód. Tylko tak chciałem te 700 km zrobić offem. Bez żadnej kraksy. No ale nic, to jest chyba wpisane w ten zawód tak zwany. Dobra, nic, trzymajcie się, lecimy dalej. Zobaczmy pod nogą. Hamulec lepiej niż fabryka. Dobra, maszyna śmiga. Dobra, ciśniemy. Ciśniemy, bo tu nie ma się co rozmiękczać, bo zaraz nas może czekać to znowu to samo. Zamknąłem wszystkie sakwy, jeszcze zobaczmy. Tak. Dobra. O, widzicie, kurna, te piachy tu są nie na żarty. Się okaże, że się wypieprzyłem na ostatnim kurna kawałku piasku, jaki miałem dzisiaj. To by było hitem. O kurna, ale tu był pożar, zobaczcie. Ale się spaliło, ja pierdziu. Szok. Ale zapach też spalenizny. Najgorzej z tego upadku dostała dźwignia hamulca nożnego i moja dłoń lewa. Trochę ją jeszcze czuję. Dobrze, że nic poważniejszego się nie stało. Impact też przyjęła prawa noga, ale tam mam ochraniacz akurat, więc to wpadło na ochraniacz kolankiem, także strój jest istotnym elementem tego wszystkiego. Dobrze, jedziemy. Czy mi się zawiesiła nawigacja? Nie, jedziemy dobrze, gitara. Ale to zarośnięte. No wybaczcie za tą ciszę, ale już trochę jadę skupiony teraz. Takie sytuacje z glebą zawsze trochę człowieka do pionu przywracają. Te piachy, kurna, no po prostu niesamowite tu jest to. Tak jak pamiętałem, tak coś czułem, że ten dzisiejszy odcinek będzie sporo trudniejszy. Te głazy, kurna, tak tu kładą przy tej drodze. Weź się, nie daj Boże, teraz wypieprz w takiego głaza, no przecież to masakra. Znowu chyba będzie wesoło. Jak majówka, to na plaży, nie? Się spędza. To przynajmniej się wpisujemy w tą zasadę. Dobra. I tu mamy piachy i skręcamy w prawo w tych piachach. Dobra. Tu mamy piaseczek. No przecież mi strzeli. Dobra, mamy 2.
Dzień dobry. Ta ryzyko wpisane w ten sport. Dobra. Się zmęczenie trochę daje we znaki, nie będę ukrywał. Pewnie stąd te małe błędy i gleby. Ale ten teren tutaj no, nie należy do najłatwiejszych. Z tego piachu tu wszędzie jest pełno. Cholerny piach na zakręcie. Kolega widzę tu wypieprzył w pole całkowicie. My gdzie? W lewo? Tu? Tak jest. Widzieliście ślad? To musiało fajnie wyglądać, jak ktoś tam w pole wywalił się, próbując ratować. No cóż, takie są przygody właśnie na piachu, że w pewnym momencie jak piach zdecyduje, że macie jechać w prawo, a nie w lewo, no to jedziecie. Trójka dla mnie jest optymalnym biegiem w takich terenach, gdzie nie wiadomo czego się spodziewać. Nie jedziemy ani za szybko, ani za wolno. Trójka jest dobra, jak chcemy mocno przygazować w piachu. Także wtedy nie brakuje obrotów. Trzeba będzie się obejrzeć, czy nie ma kleszczy po takich krzaczkach. O, patrzcie. Czy ja dogoniłem jakiegoś kolegę adventure'a? Chyba tak. Chyba kogoś dogoniłem. No i zobaczcie, jedziemy w parze z jakimś kolegą. No nie sądziłem, że kogoś dogonię, pomimo moich wywrotek i przerw. Widziałem, że mu tu zarzuciło tyłkiem. Może widzicie, te zakręty powolne nie są wcale takie hop-siup. Tutaj też było trochę walki. No ale Kamora załapał dużego. Cześć! Jedziesz teta? I daleko zaczął? Ja się zadał, ale czytał mój tłumik. I daleko już jedziesz? Wiesz co, ja to wyjechałem sobie w niedaleko, bo chciałem sobie dzisiaj poćwiczyć coś, nie? Okej. Jakieś zawrotki, coś tak. Dobrze ci idzie. Dobrze ci idzie. Czy na prostej tak, spoko, ale dzisiaj zawróciłem, to był fig od razu, nie? Ale to wiesz, ryzyko wpisane. Ja już dzisiaj też leżałem 2 razy na tych piachach. No tak to jest, także... Daniel jestem w ogóle. Ja. Już. Michał. Hej. Cześć. Co tu nie motocykl właśnie tak. Tak, tetę, właśnie ten, tylko czekam aż do wiaduktu dojadę, bo trochę za daleko wyjechałem sobie. Jak będzie tam zawrotka na wiadukcie, tam jest taki trochę szerszy chyba ten... Nie żwirek, tylko taki, jak się nazywa? Popiół bardziej, coś takiego, nie? I tam może będzie lepiej ćwiczyć, ale ja mam... Też widzę, że masz ciekawą... No to samo opony, bo... Tak, adventure'a, no tak. Chyba za ostrą kupiłem i kurde nie mogę, nie jest jak jestem... Ona super jest, kurde. Na tym, nie? Ona jest super, bo ona dobrze gryzie. Tak, no za dobrze. No, bo ja miałem poprzednio też jakieś takie inne, to kurde... Była strach w oczach był. A ta gryzie, no, tylko trzeba Wyrywa tak, że nie mogę sobie Tak, bo ona się wgryza i nie ma jak za bardzo nawet zarzucić tyłem, nie? No. Dobra. Gdzieś lokalnie tu jesteś? Ja jadę z Łodzi, tak naprawdę z Poddębic. Wczoraj jechałem tam od Wyszogrodu górą. 700 km łącznie. I teraz z Poddębic od 8 rano praktycznie. No jeszcze mi zostało 20 do Radomia i później odbijam już w górę na Warszawę. Na trasy, tak? No, także... A nie, no to ja dopiero będę planował taką dłuższą trasę. Na razie to... Przyuczali do zawodu, nie? Dobrze, super. Słuchaj, nie masz nic przeciwko, jakbym cię użył w filmiku na YouTubie? A no jasne. Tak, bo akurat nagrywam, także ten. Pierdzielej. Nie, słuchaj, bo ja teraz już pojadę przodem, nie? Także, No, tu kawałek, no przodem sobie kawałek drogi jest tutaj cały czas. no. No też nie ma problemu, jak nie zatrzymuję się też nie trzeba powiedzieć, nie? No, dobra, powodzenia, trzymaj się. No i patrzcie, jakie miłe spotkania mamy dzisiaj z kolegami. Tam jedzie, nie wiem, traktor do koszenia trawy czy kład.
Żeby się nikt nie obraził, nie? Kład. Jaka uczęszczana droga. Patrzcie, jak się jedzie tyle kilometrów, nikogo się nie widzi i nagle jaki tłum. Dzień dobry. Także kochani, tak wyglądała nasza podróż majówkowa. 2 dni szybkiej jazdy. Sekcja 6, sekcja 7 polskiego TET, czyli Trans-Euro-Trail. Sekcja 6, dłuższe odcinki, mam wrażenie więcej asfaltu, łatwiejsza, mniej piachu, natomiast no, nad Wyszogrodem fajne miejsce widokowe. Natomiast sekcja 7, no tutaj więcej technicznych odcinków, więcej piachów, więcej zróżnicowania, piękne pola, naprawdę widoki przepiękne, tak jak tutaj, sady, pola, no ten okres majowy, że rzepak, też ten żółty, bomba, naprawdę. Lasy. Jeśli macie wybierać, jesteście z Warszawy albo w ogóle jedziecie tetem i nie wiecie, który lepszy, to ja osobiście polecam 7. Jest bardziej wymagająca, to zdecydowanie, ale no myślę, że może wam więcej zaoferować. Ten 6 momentami po prostu był nudny. Tutaj cały czas się coś dzieje, a jak się dzieje mało, tak jak teraz, dlatego do was mówię, to chociaż widok jest ładny. Także mam nadzieję, że ta trasa ze mną wam się podobała. Znając życie, rozbiłem to na dwie osobne serie odcinków z trasy i 6 i 7. Także sami widzieliście, macie ogląd, jak to wygląda. Komentujcie, lajkujcie, bo to naprawdę pomaga rozwijać kanał, już nie wspominając o subskrybowaniu. I mam nadzieję, że widzimy się razem w kolejnych filmach. Może objedziemy jakiegoś kolejnego teta. Na pewno mamy jeszcze parę tras do objechania. Także kochani, bardzo dziękuję za to, że spędziliście ze mną te 2 dni jazdy w siodle. I ja jeszcze nie dojechałem, to prawda. Mam nadzieję, że dojadę. Ale nagrywam to tak, żeby się to nie skończyło jak wczoraj, że mi się jakaś bateria skończy. Także dzięki, buźka, trzymajcie się, strzała, pa!